Cześć! Dzisiaj pokażę Wam jedną z najnowszych obudów w ofercie marki Corsair. Seria Frame to bardzo ciekawe rozwiązania. Więcej dowiecie się dzisiaj, ceny sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę. Będzie mi bardzo miło i zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Corsair Frame 400 występuje w dwóch wersjach kolorystycznych, klasycznej czerni i eleganckiej bieli. Są także trzy wersje odnośnie ilości wentylatorów. Wersja bazowa, testowana przeze mnie, nie posiada ich w ogóle. Pośredni wariant wyposażono w 3 wentylatory o średnicy 120 mm, ale bez efektów ARGB. I właśnie trzecia opcja posiada 3x120 mm i już z efektami ARGB. Wymiary obudowy to 486 mm wysokości, 239 mm szerokości i 490 mm głębokości. Waga to nieco ponad 10 kg, licząc samą obudowę bez wentylatorów. Kompatybilna jest z szeroką gamą płyt głównych, od mniejszych formatów Mini ITX i Micro ATX poprzez pełnowymiarowe ATX-y i nawet zmieści się tutaj format EATX. Zamontujemy tutaj także płyty z odwróconymi złączami. Na tym etapie warto zaznaczyć, że konstrukcja jest bardzo elastyczna. Odkręcić możemy prawie każdy element obudowy, łącznie z tacką płyty głównej czy osłoną zasilacza. A z przodu i na górze znajdziemy system InfiniRail, umożliwiający płynną zmianę rozstawu ramek pod różne wielkości wentylatorów. Patrząc od góry znajdziemy zdejmowany panel posiadający dość gęstą siatkę mesh. Zamontujemy tutaj 3 wentylatory 120 mm lub 2 140, a rozmiar chłodnic chłodzenia cieczą to 240, 280 i 360 mm. Z przodu solidny stalowy panel z wzorami w kształcie litery Y, co według producenta wpływa pozytywnie na przepływ powietrza. Następnie wyjmowany filtr przeciwkurzowy w ramce i tutaj podobnie chłodnice 240, 280 i 360 mm. Więc mamy już dwa miejsca w obudowie na duże radiatory. Pod względem klasycznych wentylatorów ponownie 3x120, 2x140, ale też nawet wejdą tutaj dwa wentylatory o średnicy 200 mm. Wystarczy rozsunąć ramkę InfiniRail. Panel sterowania umieszczono na samym dole. Widzimy tutaj duży włącznik z białą diodą, gniazdo audio mini jack 3,5 mm typu combo, obsługujące jednocześnie słuchawki i mikrofon, dwa gniazda USB 3.0 oraz gniazdo USB-C w standardzie 3.2 generacja druga. Od spodu dość wysokie nóżki i elementy antypoślizgowe. Filtr na zasilacz w ramce wyjmowany w bok i także tutaj zobaczyć możemy wiązkę przewodów z panelu przedniego. Z tyłu klasycznie 7 portów rozszerzeń i miejsce na zasilacz o długości do 220 mm. Jest tu miejsce na pojedynczy wentylator o średnicy 120 lub 140 mm oraz takiej samej wielkości radiatory chłodzenia cieczą. Panel boczny wykonano z solidnej blachy i przykręcany jest na śrubki. Zobaczymy na nim wycięte otwory wentylacyjne i magnetyczny filtr przeciwkurzowy. Pod spodem sporo miejsca na porządkowanie okablowania i liczne tasiemki z rzepem, które ułatwiają organizowanie przewodów i wyglądają o wiele lepiej niż popularne trytytki, których ja osobiście nie używam nigdy w komputerach i których estetyka pozostawia wiele do życzenia. Powiedzmy sobie szczerze, w ten sposób będzie po prostu ładniej. Demontowany element na dyski pomieści dwa dyski 2,5 cala, a łącznie w obudowie możemy mieć dwa dyski 3,5 cala i aż 4 2,5 cala. Do pozostałych dysków mamy element montażowy umieszczony na dole obudowy. Zwróćcie uwagę na element po lewej. Domyślnie jest to maskownica kabli, jednak w zestawie mamy specjalny kartonik z akcesoriami i tam znajdziemy m.in. wymienny panel na wentylatory. Po jego założeniu zmieścimy 3 wentylatory 120 mm lub 240, a także radiatory 240, 280 i uwaga 360 mm, więc łącznie mamy aż 3 miejsca na ten format. Główną komorę chroni masywny panel z hartowanego szkła, który też jest przykręcany na śrubki. No i tutaj odrobinka marudzenia, troszeczkę szkoda, że nie jest on na zawiasach lub na zatrzaskach, ale trudno. Tacka płyty głównej posiada wiele przepustów i jest solidna. Poniżej długa i przewiewna osłona zasilacza. Obudowa pomieści ogromne karty graficzne, w tym także najnowsze konstrukcje. Dostępna przestrzeń to aż 430 mm i znajdziemy tutaj także element podtrzymujący kartę graficzną, którego położenie możemy regulować. Po dokupieniu Risera istnieje możliwość montażu karty w pionie. Nie zabraknie miejsca na chłodzenie procesora. Jest to 170 mm, czyli więcej niż w większości obudów o podobnych rozmiarach.
Odnośnie testów, w obudowie zainstalowałem 3 wentylatory z serii RS120 Max od Corsera, charakteryzujące się większą grubością. Mają 30 zamiast standardowych 20 mm. Sprawdziły się świetnie w tej obudowie. 2 sztuki zamontowane na boku i 1 z tyłu wymusiły odpowiedni obieg powietrza. Nawet podczas grania temperatura procesora oscylowała w okolicach przyjemnych 55 stopni przy zamontowanym klasycznym chłodzeniu powietrznym na procesorze, a karta graficzna średnio miała 65 stopni, co jest również dobrym wynikiem. Przy okazji obudowa była bardzo cicha. Bez obciążenia wynik pomiaru był ledwie zauważalnie wyższy od poziomu ciszy w pomieszczeniu. Podczas grania było to nieco ponad 37 dB, wciąż świetny wynik, biorąc pod uwagę, że niektóre konstrukcje konkurencyjnych marek potrafiły osiągać nawet 40 dB i wtedy już były zdecydowanie słyszalne. Więc tutaj plusa także zbierają dodatkowe wentylatory od Corsera. Ok, obudowa ta występuje w kilku wersjach, jeśli chodzi o dołączone wentylatory. Ja dostałem do testów taką najprostszą bez wentylatorów, natomiast miałem fajne wentylatory, żeby akurat do tej obudowy umieścić. No i testy myślę, że wyszły całkiem ciekawie. Obudowa przestronna z wentylatorami Corsera, do tego cicha, a jednocześnie zapewnia komponentom solidne chłodzenie. Natomiast seria Frame to przede wszystkim modułowość i możliwość spersonalizowania obudowy pod własne preferencje. Prawie każdy element obudowy jest demontowalny, łącznie z tacką płyty głównej. Natomiast z takich minusików, czego mi tu osobiście zabrakło, to filtra przeciwkurzowego na topie obudowy, ponieważ mamy od spodu, mamy od frontu, mamy na boku. Tak więc problem można rozwiązać jedynie w ten sposób, że albo dokupimy sobie taki filterek magnetyczny, albo założymy wentylatory na topie obudowy, tak żeby wydmuchiwały powietrze w stronę góry. Wtedy po prostu kurz nie będzie miał się gdzie zbierać. Muszę też przyznać, że wizualnie obudowa bardzo mi się podoba, natomiast taka uwaga co do panelu z przodu. Jest on umieszczony bardzo nisko i w przypadku takiego korzystania z komputera jak u mnie, czyli na blacie, jest to bardzo praktyczne i bardzo wygodne. Natomiast w sytuacji, kiedy ta obudowa będzie stała na ziemi, no to dostęp jest utrudniony i do tego te porty mogą po prostu się nam brudzić. Ale generalnie poza kilkoma małymi mankamencikami ta obudowa według mnie jest świetna. Osobiście ją bardzo polubiłem i u mnie Corsair zaplusował kolejną fajną, praktyczną konstrukcją. Pamiętajcie, że dokładne i aktualne ceny sprawdźcie sobie w linkach w opisie filmu. Jeśli dobrze Wam się oglądało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Możecie również udostępnić ten film, będę wdzięczny. No i warto subskrybować, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.